Witamy wszystkich serdecznie. Jak widzicie, jesteśmy zwarci, gotowi i cali oplecakowani, a to oznacza, że zmieniamy nasze miejsce pobytu, żegnamy się z Aonang i jedziemy na Koh-Chang. Ale zanim pojedziemy na Koh-Chang, odwiedzimy jeszcze Pattaję. Nasz hotel bardzo nam się podobał, będziemy za nim na pewno tęsknić, ale co zrobić? Trzeba lecieć dalej. Driver już na nas czeka. Wydaje mi się, że to ten czarny samochód, ale kto wie? Zaraz się dowiemy. Wsiadamy już do naszej fury. Dzięki wielkie, fajne hotelu. Lecimy dalej. Smutno trochę opuszczać Aonang. Mieliśmy tutaj bardzo dużo fajnych wspomnień. No ale liczymy na jakieś nowe. No i dotarliśmy już na lotnisko. Droga trwała 2 godzinki. Pan jechał bardzo szybko, ale widać, że potrafi jeździć, także polecamy tego typu taksówki. A teraz idziemy oddać bagaże i sobie trochę posiedzimy w jakiejś restauracji i poczekamy na nasz lot. Jeszcze 20 minut, mamy boarding i będziemy się bezpiecznie rozlokowywać w małym samolociku z lotem do Pattaji. Pozdrawiamy z lotniska w Pattaji, a tak właściwie to jest lotnisko w Rayong. Jak widzicie, tłumów nie ma, ale nadal mają coś fajnego. A co za knajpy? Nic nie można. Ani nie można robić zdjęć, ani nie można wnosić narkotyków, ani nie można żadnej broni. No kurde, no. Dobrze, że mam więcej niż 20 lat. Słuchajcie, przyjechaliśmy do Pattai. Nie wiem, czy widzicie, ale wszystko jest pozamykane. Tutaj podobno nigdy nic nie jest pozamykane. A dzisiaj trafiliśmy na Święto Narodowe i normalnie nic się nie dzieje, nic nie ma. Podobno nawet piwka nie można się napić. Człowiek specjalnie przyjeżdża, żeby zobaczyć Crazy Russian Girls, a tu zamknięte. Jak żyć? No jak żyć? Jedne co jest otwarte to McDonald's. Tam na pewno też są Crazy Russians. Kolejny zamknięty klub. No dzisiaj trafiliśmy rzeczywiście w 10, żeby pójść szybko spać. Ale jeszcze nigdy nie byłam w Pattai, żeby było coś takiego, także to jest nowe doświadczenie, fajne. No dobra, po bardzo ciężkiej trasie i bardzo ciężkiej drodze udało nam się dotrzeć do hotelu. Mamy już nasz pokój, wygląda całkiem nieźle, mamy też balkon, także więcej z pewnością pokażemy wam jutro. Nie ma jak to zacząć dzień z widokiem. Zaraz wam pokażemy, jak się tutaj je śniadanka. Tutaj mamy knajpkę. Można sobie wybierać do wyboru, do koloru, a je się z takim widokiem. Hotel mamy całkiem fajny, mamy bardzo fajny basen na rooftopie, cieplutka woda, super śniadanka z takim widokiem na plażę, jest też fitness, także jest to robić. A w naszym hoteliku mamy taki basen. Jest tu hotelik z widokiem na morze.
Taki jest widok z hotelu. Tam rano jedliśmy śniadanie z widokiem bezpośrednio na plażę i morze. Było super. Witamy z jednej ze stolic grzechu w tym kraju. Wyszliśmy sobie do centrum Pattayyi. No i wygląda tutaj naprawdę interesująco. To wszystko oczywiście zaczyna ożywać dopiero w nocy, więc na razie jeszcze wszystko się otwiera, wszystko jest takie leniwe i nie za ładne, bo trzeba posprzątać, ale już widać, że naprawdę sporo się dzieje. A teraz wybieramy się na plażę. Skoro tutaj jest wszystko pozamykane, to trzeba plażować. No i jesteśmy na plaży. Plaża naprawdę duża i szeroka. Jak widzicie, łódek tu całkiem sporo. A tam, z tamtej strony jest taki wielki napis Pattaya. A ta plaża nazywa się Pattaya Beach. Skoro jesteśmy w Pattayyi, to może pokrótce chociaż opowiemy, co to za miasto. Więc jest to taki, nazwijmy się, sztuczny twór amerykańskich żołnierzy poniekąd, ponieważ w latach 60. i pewnie też w 70. żołnierze amerykańscy zaczęli tutaj przybywać, żeby trochę odpocząć po walkach w Wietnamie. No i tak właśnie z tej małej wioski rybackiej, która tu się wtedy znajdowała, powstało powoli wielkie miasto. I tak właśnie rozwinęła się ta słynna Walking Street, którą Wam pokażemy wieczorem, żeby dostarczyć rozrywkę dla amerykańskich żołnierzy. Tacy na przykład obwoźni sprzedawcy tutaj występują chmarnie. Siedząc na plaży można sobie nie tylko kupić pamiątki, można sobie kupić też jedzenie, jakieś lody, napoje, piwko. Pattaya Beach znajduje się w centrum Pattayyi. Nie jest to jedyna plaża tutaj w tym mieście. Najpiękniejsza plaża nazywa się Jomtien Beach i to właśnie tam przyjeżdża najwięcej turystów. My przyjechaliśmy tu specjalnie, żeby pokazać Wam, jak wygląda Pattaya. Bo gdybyśmy przyjechali tutaj, żeby sobie po prostu odpocząć, oczywiście, że pojechalibyśmy na tą turystyczną plażę, no ale chcemy Wam pokazać to słynne siedlisko grzechu, które tutaj się znajduje. Ja tutaj też zresztą jestem pierwszy raz, bo jeszcze w tych rejonach nigdy nie byłem. Gabi już tu była kilka lat temu. Byłam tutaj parokrotnie, zawsze się zatrzymywaliśmy na Jomtien Beach. Polecam bardzo tą plażę, ona nie jest taka rajska, jest bardzo podobna do tej. Natomiast są fajne hotele z basenami, dużo się dzieje, są nocne markety, także jest to robić. I można zawsze Song Tao podjechać do centrum Pattayyi, czyli tutaj. Przy plaży Pattaya macie też taki bardzo fajny deptak, gdzie po jednej stronie możecie sobie iść do knajpki albo wynająć leżaczek. Możecie sobie pospacerować tutaj tym deptakiem, który co prawda jest dopiero w budowie, ale już znaczna większość jest skończona. Na po lewej, no to takie wiecie, typowe miacho, tak? Także najbardziej z miejsc, w których byliśmy, przypomina nam to Phuket Town, ale Pattaya jest zdecydowanie większa. Ja od razu się poprawię, bo po prostu jestem karygodny. Oczywiście nie Phuket Town, tylko Patong Beach. Co mi się zawsze podobało, to że ci wszyscy, którzy tutaj sprzedawcy, którzy sprzedają różne rzeczy, oni są tak bardzo, bardzo ubrani, a wszyscy turyści są nadzy praktycznie. To jest taki fajny kontrast. Nastał wieczór, zaszło już słońce, także postanawiamy, że idziemy pokazać Wam Walking Street. Mamy nadzieję, że będzie dużo, dużo lepsze niż wczoraj. Zdecydowanie. Liczymy na dobrą zabawę. No już widać, że dzisiaj zdecydowanie większy ruch na mieście. Także liczymy, że i Walking Street będzie fajny. Znak jak nie działał, tak nie działa. Ale dzisiaj rzeczywiście zdecydowanie więcej ludzi wszędzie. Jest harmider, jest szum, będzie zabawa. Na razie jest średnio, jak na Pattayę, jak na Walking Street. Jest bardzo mało osób, bardzo mało się dzieje, bardzo mało muzyki.
i bardzo mało pań zaczepiających. Pattaya leży jakieś 150 km od Bangkoku i słynie z tego, że właśnie się tutaj przyjeżdża na rozrywki weekendowe. Można tutaj za 1500 batów przyjechać z Bangkoku, 1300 już z lotniska. Także to nie jest dużo, to jest około 100 zł. No ale coś po mojej lewej stronie zaczyna się dziać. Mam nadzieję, że widzicie. A są panie, które można zakupić. Panie tutaj mają numerki i po tych numerkach później można ją wywołać i zabrać, zapłacić i zabrać ją w odpowiednie miejsce w środku. Ale powiem wam tak, szału nie ma. Nie wiem, co na to sądzi, co powie mój mąż, ale no na razie szału nie ma. Tutaj można niezłego seafooda zjeść, ale my za seafoodem raczej nie przepadamy. Dzisiaj przyszliśmy patrzeć, czy to miasto się bawi i musimy powiedzieć, że jak na razie to jest naprawdę średnio. Gabriela już wybiera klub, do którego pójdziemy. No coś czuję, że w niej drzemie jakaś nieokiełznana siła i energia. Tutaj zapraszają do klubu, tak się można bawić w środku. Nazywa się Galaxy. Panie zapraszają do klubu Galaktyka. Panie jest na wschodniej granicy. Tutaj panie prezentują swoje walory. Tutaj panie zapraszają do klubu, trochę bardziej ubrane. Tutaj trochę mniej. Z happy hour obecnie. Cóż poradzić. Już chyba po raz 90 zaproponowano mi ping-pong show. Ja nie za bardzo chcę oglądać, jak panie wybijają piłeczkami między nogami, także odpuścimy. Dzisiaj jest zdecydowanie bardziej żywo niż wczoraj. Wszystko się świeci, wszystkie kluby są otwarte, wszystkie beamery działają, billboardy. Ludzi nie jest za dużo, to prawda, ale myślę, że jeszcze się impreza rozkręci, bo dopiero jest po 20. Tak jak wczoraj jest tutaj bardzo dużo chińskich wycieczek. Tłumy po prostu chodzą za przewodnikami. Ciekawe. Ja Pattaję pamiętam trochę inaczej, trochę bardziej żywo. Te wszystkie panie, które tutaj stoją, naprawdę wychodziły, zaczepiały, uśmiechały się. Teraz są trochę mniej żywe, stoją na uboczu i nie zaczepiają nikogo. Tutaj pan próbuje trafić, żeby pani wpadła do wody. Niestety mu się nie udało, ale pani jest mokra, znaczy, że ktoś wcześniej trafił. Ja trzymam kciuki. O, brawo! Padła. Dzisiaj jest pełnia księżyca. Mieliśmy być dzisiaj na Kopangan na Full Moon Party, ale zmieniliśmy nasze plany, żeby spotkać się z naszą rodziną tutaj. Także wylądowaliśmy za to w Pattayі. Na razie trochę posysa, ale zobaczymy, może się rozkręci. A tutaj jakby komuś brakowało trochę cukru, to dziewczyny zapewniają odpowiednią jego dawkę. Oczywiście jest policja, która pilnuje tutaj bezpieczeństwa. Albo bawi się razem z wszystkimi. Tam jest taki klub trochę na uboczu, ale przed chwilą bardzo duża grupka panów tam weszła. Także musi być przyjemnie. Z jednej strony macie dzielnicę rozpusty, z drugiej strony świątynię zaraz obok. Także to wszystko się ze sobą tutaj bardzo mocno łączy. No dobra, słuchajcie, my przeszliśmy całą Walking Street. Jest tu dość duży hałas, jest dużo naganiaczy, ping-pong show na każdym kroku. Nie wiem, czy raz na 50 metrów, chociaż raz ktoś się nie zapytał, czy nie chcemy wpaść. Jest bardzo dużo imprezowni. Tutaj dziewczyny też stoją i zapraszają na jakieś różnego rodzaju przedstawienia.
Nam się średnio podoba, powiem szczerze. Też wydaje mi się, że jak ktoś był na Soy Cowboy, jak ktoś był w ogóle na Patongu, to tam chyba jakoś ma to taki lepszy klimat. Tutaj to wygląda troszeczkę jakby to było takie po pierwsze oldschoolowe, a po drugie już takie, no widać, że od lat 70. działające i raczej przeszło mało zmian. To, co zaobserwowaliśmy, to na pewno to, że jest dość sporo rosyjskich klubów, gdzie tańczą rosyjskie dziewczyny, gdzie zapraszają Rosjanie, gdzie leci rosyjska muzyka. Także tutaj też to dotarło. Jeżeli was to jakoś tam razi albo zachęca, no to musicie wziąć to pod uwagę, przyjeżdżając do Pattaji. Dokładnie. Oprócz tego jest tutaj też dużo starszych sąsiadów z zachodu. Za zachodniej granicy i trochę dalej też, tam gdzie jedzą na przykład żaby i lubią wino. Natomiast mnie też tak za bardzo nie siadło. Ja pamiętam, było dużo lepiej, dużo ciekawiej, jak byłam tutaj dużo lat temu, nie będę się przyznawać ile. A teraz jest tak średnio. Może to też kwestia tego, że jest ten długi weekend i część miejsc jest też jeszcze pozamykana. Nie wiem, ale taka średnia atmosfera. Nie ma szału. Ale żebyście sami mogli ocenić, zrobiliśmy dla was zajebistego birolka. Popatrzcie sami. Jak na razie moim ulubionym klubem jest ten, który znajduje się za mną, bo ma flamingi. Wiecie, prawda też jest taka, że im później, tym robi się tutaj goręcej. Tutaj pani właśnie oferuje ping-pong show, a nie minęło 10 metrów i o właśnie nam pani proponuje. Nie minęło 10 metrów, pan nam proponował, także to jest fajna knajpa, bo ma jakiegoś takiego, wiecie, dziwnego stwora. Ale my idziemy twardo przed siebie. Tutaj kolejny pan proponuje, więc widzi kamerę i już nie chce. Ale Ja chciałam powiedzieć, że trzy osoby temu pan mi proponował ping-pong show i potem powiedział free. Aha. Nie dajcie się nabrać. także słuchajcie, pamiętajcie, tutaj wszystko możecie dostać nawet za darmo. Z pewnością. A tutaj mamy muzykę na żywo. Także prawdziwy rockowy pub. Ja tu chcę powiedzieć, że nie do końca wiem, o co chodzi, ale tu wszędzie są kebaby i wszędzie mają tureckie lody. Także co oni tutaj mają z tymi Turkami, to nie wiem. Być może chodzi o to, że kiedyś przyjeżdżało tutaj mnóstwo Niemców. Teraz to już się zdecydowanie pozmieniało. A tu z prawej macie fajnego ladyboya, jakbyście chcieli. To tutaj zawsze znajdziecie. Ja tutaj się śmiałem z lodów, a tu się okazuje, że Gabi na lodzika zawsze jest chętna. Także będzie zaraz pan jej kręcił. Po licznych próbach Gabi dostała lodzika. Gabi, jak było? Było ekstra. W ogóle się nie spodziewałam, że pan mi go nie będzie chciał dać, ale sam lód jest bardzo pyszny. No i z powrotem wracamy w miejsce, gdzie są dziewczyny. Tutaj się znowu zaczynają kluby, chociaż akurat ten
To mi się podoba, taki wiecie, Bollywoodski, może Natalię Janoszek tam spotkamy. Jest coraz głośniej. Rzeczywiście, no minęło pół godziny, może 45 minut od kiedy przyszliśmy. No i zaczyna się tutaj dziać coraz więcej. Tutaj kolejne show, chłopaki się targują. No, bawcie się dobrze. A tutaj klubik już taki pełna profeska. Widać, że tu przychodzą tylko zamożni, piękni, bogaci. No cóż, my sobie podarujemy, bo my jeszcze jesteśmy zmęczeni po tych ostatnich schodach, więc stwierdziliśmy, że na te piękne schody nam się nigdzie nie chce wchodzić. Ale patrzcie, jaka ściana. No i tutaj z prawej macie dziewczynę, z lewej macie dziewczynę, wszędzie są dziewczyny, no i teraz tylko wybierać, gdzie się chce iść. Nam się to trochę nie podoba, no ale rozumiemy, że tak tutaj jest, tak tutaj jest od zawsze, trzeba to zaakceptować. Sami sobie stwierdzicie, czy wam się to podoba, czy wam się to nie podoba, czy to jest wasz klimat, czy nie. My raczej chyba jesteśmy lekko nudnawi. Patrzcie, macie nawet ice bar, gdzie można sobie przy minus 11 coś porobić. Ja powiem tak, ja nie lubię zimy aż takie, jak jestem w Polsce, ale tutaj chętnie z tego minus 11 to bym wszedł. Okej, przyznaję się, ja to tutaj jestem zupełnie nieuświadomiona, zupełnie niewinna. Po raz 1560 jakiś pan mnie zatrzymał i chciał mi pokazać, zaprosić na jeden z show, które tutaj proponują. No i dowiedziałam się, że tutaj jest od koloru do wyboru, co chcesz, to dostarczają. Także ja się naprawdę szokowałam, że tam jest na żywo ktoś uprawia stosunek i no, może być kobieta z kobietą, pan z panem, ladyboy, zupełnie konfiguracja jakie chcecie, także no, ja się zaczerwieniłam. My wieczorem polecamy, żebyście wpadli na plażę, bo jest naprawdę piękny widok panoramy. To jest zupełnie inna strona niż Walking Street, ale naprawdę wygląda bardzo fajnie. Trochę przypomina Rio de Janeiro, muszę przyznać. Tutaj macie ulicę, którą dochodzicie do Walking Street. Ona się ciągnie wzdłuż tej promenadki, jest naprawdę fajna. I w ogóle polecamy, żebyście tutaj mieli hotel, bo wtedy będziecie mieli wszędzie blisko. Fajne jest to też, że tutaj, jak widzicie, dużo ludzi wychodzi wieczorem na plaży, robią imprezy. Fajny klimat naprawdę. I tak, tutaj na tej plaży wieczorem naprawdę czuć się jak w Rio. Tutaj ciężko jest rozpoznać, kto jest pani, a kto jest pan, a kto jest ladyboy. Także trzeba trochę wprawy w tym, bo niektórzy są naprawdę pięknie zrobione. Plastyczne operacje tutaj w Tajlandii są naprawdę dobre. Ludzie z całej Azji, nie tylko z całego świata przyjeżdżają do Tajlandii, żeby przejść zabiegi chirurgiczne, bo tutaj służba medyczna jest naprawdę na bardzo dobrym poziomie. Więc to nie jest tak, jakbyście sobie myśleli, że tutaj jak traficie do szpitala, to jest masakra. Tutaj jest naprawdę dobry poziom służby medycznej. Jeszcze jedna rzecz, która mi się tutaj podoba, to to, że tutaj jest taniej. Cena wyjściowa masażu na przykład jest tutaj 200 w porównaniu, gdzie na południu jest 300-350. Jak przylecieliśmy tutaj wczoraj do Rayong, to w samolocie było 90% mężczyzn. Naprawdę kobiety były nieliczne w tym samolocie i widać to, że tutaj jest przewaga mężczyzn. Chcę powiedzieć, że teraz się wyrównało i teraz jest 50% kobiet, 50% facetów, bo 50% kobiet jest stąd, a faceci z każdego miejsca na świecie. Zgadza się. Nic dodać, nic ująć. Ale żeby nie było, Pattaya to nie tylko turystyka tego rodzaju. Jest tutaj dużo pięknych plaż, są tutaj różnego rodzaju świątynie, które można zwiedzać. Jest tutaj to Sanctuary of Truth. Jest wiele pięknych wysp i plaż i spotów do snurkowania, które można wykorzystać i można sobie zrobić taki island hopping. Także jak ja tutaj przyjeżdżałam, to nie tylko, to nie szłam na Walking Street,
tylko spędzaliśmy miło i aktywnie czas na Jomtien. Chodziliśmy do outletów, na zakupy, na night markety i To jest fajnie. jedyny powód, dla którego dzisiaj przyjeżdżają tutaj ci wszyscy faceci. Chodzi o plaże, outlety, nikt nie chodzi na walking street. Nie tylko walking street ma taki fajny klimat, ale też te uliczki obok, także to jest na przykład uliczka zaraz obok naszego hostelu. Jest naprawdę bardzo fajna. Patrzcie, jaki fajny klimat ma ta ulica, jest tu naprawdę mega fajnie. Można zjeść sporo street foodu, można się czegoś napić. No i oczywiście zrobić prawdziwe zakupy. Ale my grzeczniutko poszukamy sobie jakiegoś ryżyku, a po ryżyku idziemy do hotelu, bo trzeba w końcu iść spać, a jutro jedziemy w nowe miejsce. No dobra, słuchajcie, my już jesteśmy z powrotem w hotelu na naszym balkonie i stąd się będziemy z wami żegnać. Dzięki wielkie, że zostaliście do końca. Dajcie znać w komentarzach, jak podoba wam się Pattaja. My tu przyjechaliśmy tylko na 2 noce, bo chcieliśmy tylko zobaczyć, jak wyglądają jej główne atrakcje. I teraz jedziemy dalej. Także jeszcze raz dzięki. Widzimy się w kolejnym odcinku. Będzie to odcinek z Koh Chang. Taki mały spoiler. Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa!